Nareszcie, po 6 latach Disney w końcu zaszczycił nas trailerem do swojej kolejnej części niekwestionowanego megahitu, czyli Krainy Lodu 2. Uwierzcie lub nie, ale od premiery pierwszego filmu minęło 6 lat, a ja wciąż widzę dzieciaki z plecakami z Elsą, śpiewają Let It Go i ogólnie mają świra na punkcie tej animacji. Pierwszy trailer do drugiej części był właściwie wyczekiwany od momentu pojawienia się pierwszej części, czyli całe 6 lat. I nie powiem tutaj, ale jest długo wyczekiwany nie tylko przez dzieci, ale też przez dorosłą część widzów. Nie skłamię, jak powiem, że na tym filmie ciąży bardzo ciężkie brzemię. Jest to jeden z lepszych, o ile nie najlepszy trailer Disneya, jeżeli chodzi o filmy animowane ostatnich lat. W niecałe 2 minuty pokazali nam wszystko i zarazem nic, także czas na przeanalizowanie trailera. Zapraszam. Problemy Elsy. Pierwsza połowa trailera skupia się na Elsie, która próbuje pokonać siłę oceanu za pomocą swoich lodowych mocy. Ta cała sekwencja jest po prostu niesamowita. I ta przepiękna animacja pokazująca wewnętrzne problemy Elsy z mocą. Ta scena miała nam ukazać, jak Elsa walczy z siłą natury, w tym przypadku oceanem, który zabrał jej rodziców w pierwszej części. Od razu można zauważyć, że film będzie miał mroczniejszy klimat, będzie bardziej poważny i odważny. Lewitujące kryształy. Od razu po walce Elsy z oceanem widzimy Annę wybiegającą na balkon, patrzącą na dziesiątki lewitujących kryształów. Design podpowiada, że scena dzieje się w Arendelle, czyli domu Elsy i Anny. Zwróćcie uwagę na szok na twarzy Anny, kiedy zobaczyła te kryształy. No więc o co z nimi chodzi? Te same kryształy zostały wplecione w najnowszy plakat filmu. Zauważył to jeden z fanów i podzielił się tym na Twitterze. Fani od razu zaczęli głębiej analizować plakat i doszli do wniosku, że każdy z 4 kryształów pokazuje inny kształt, który ma bezpośredni związek z norweskimi opowieściami. Według nich każdy symbol opowiada o innej porze roku. Zimowe moce Elsy i jesienne klimaty w ostatniej części traileru muszą mieć z tym związek. Kristoff, Sven i armia reniferów. Kolejne ujęcia skupiają się na partnerze Anny, Kristoffie i jego wiernym przyjacielu Svenie. Od razu można zauważyć, że Kristoff nie tylko ujeżdża renifera, ale razem z nim prowadzą całą armię tych zwierzaków. W pierwszej części filmu zdecydowanie nie byli gotowi do walki. Tutaj wyglądają na gotowych do akcji, a nawet na trochę złych. Strzelam, że ta scena będzie miała miejsce gdzieś pod koniec filmu podczas finałowej walki, o ile do czegoś takiego w ogóle dojdzie. Anna jest wojownikiem. Dalej znowu widzimy Annę. Znajduje się gdzieś w mrocznych górach, wygląda na zagubioną i zrezygnowaną. To wszystko mija, kiedy zbiera siły i odwagę na ten skok, oczywiście w slow motion. Całe to otoczenie wygląda jak to z początku trailera, w którym widzimy Elsę. Czyżby Anna szukała Elsy? Annę można nazwać wojownikiem po zobaczeniu ostatniej sceny trailera. Kamera naciera na Elsę, Kristoffa i Annę niczym wróg. Anna zabiera miecz Kristoffa i bez chwili namysłu ciacha kamerę. W drugiej części jest zdecydowanie bardziej waleczna. Olaf. W trailerze zdecydowanie za mało jest Olafa. W sumie to dobrze, bo jego śmieszkowa osobowość nie pasuje do tego jakże mrocznego trailera. Ja go tam lubiłem w pierwszej części, ale jeszcze rok temu fani napisali petycję o usunięcie osobnego krótkometrażowego filmu z Olafem w roli głównej. Pierwszy raz, kiedy Olaf pojawił się na ekranie, widać, że jest uwięziony razem z Elsą w jakimś fioletowym ogniu. Wygląda niewinnie, ale po chwili Elsa zaczyna strzelać do niego mroźnymi pociskami, co ewidentnie wskazuje, że są w tarapatach. Logo. Na bank nie zwróciliście uwagi na konstrukcję loga drugiej części. Wydaje mi się, że samo logo może zapowiadać coś strasznego dla naszych bohaterów, a w szczególności Elsy. Zwróćcie uwagę na dolną część napisu. Zdecydowanie brakuje w niej tego kolorytu z górnej części. Wygląda jak szary kamień albo jak rozmrożona skała. Porównajcie to z logiem pierwszego filmu i od razu zauważycie, w jakim kierunku zmierza film. Czyżby do Arendelle nadciągała odwilż? Jesień. O co chodzi z tymi liśćmi? Przez cały trailer widać, jak pożółkłe liście latają w te i we w te. Pierwszy raz widać je podczas gdy jakiś blond chłopak został wyrzucony w powietrze. Aha, tej dziewczyny jeszcze nie poznaliśmy, więc nie wiem, kim jest.
Kolejny raz liście pojawiają się, kiedy cała drużyna spogląda na krajobraz pełny złotych drzew. Oczywiście od razu pojawiły się teorie, że to nowe, nieznane lokacje. Jednakże szok na twarzy Elsy wskazuje, że to może być Arendelle. Podczas pojawienia się logo znowu widać liście. Widać, że będą one miały duże znaczenie w sequelu. Ja stawiam na nowego przeciwnika, który ma moce podobne do Elsy, tylko że z jesiennymi elementami. Jeżeli czegoś nie zauważyłem, to oczywiście podzielcie się z tym w komentarzu. Jak oceniacie moją analizę? Dajcie łapkę w górę lub łapkę w dół. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.